Czasami można odnieść wrażenie, że szum morskich fal, regularny i dumny, działa tak samo uspokajająco jak stukot kół kolejowych wagonów. A jak myślicie, czy są miejsca, gdzie usłyszeć można jedno i drugie? Cześć, tu Ania, Marcin. czyli Wędrowne Motyle. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej naszej serii, flagowej serii Podróży po Polsce. To już jest 6. edycja, ale będzie zupełnie inna niż te poprzednie, bo te 5 poprzednich odbywało się przy pomocy i przy użyciu samochodu. Byłyby to samochodowe podróże po Polsce. Między innymi 2 razy dookoła, 2 razy na skos, a tym razem jak na członków kolejarskich rodzin przystało i z okazji roku kolei polskiej, a także 200-lecia kolei w Europie zapraszamy Was na kolejową Polskę na przełaj, a rozpoczynamy właśnie tutaj na Pomorzu Gdańskim, chociaż niekoniecznie w Gdańsku. Zapraszamy. A oto co w dzisiejszym odcinku. Zapukamy do Gdyni z życzeniami i do miejsca studenckich praktyk. Popłyniemy na Hel od strony Sopotu i ile to kosztowało. Pojedziemy najkrótszym odcinkiem wąskotorowym w Polsce, chyba. Staniemy przy lokomotywie zespołu Republika, a taką makrelę i Matiasa zjemy przy najbardziej morskiej stacji kolejowej kraju. Zgadniecie jaka to? Dołączcie do wielkiej nowej przygody. Podróży po Polsce, po dobrym torze i po kolei. Partnerem oficjalnym serii jest po raz kolejny Polska, czyli Polska Organizacja Turystyczna. Maszyna ruszyła bardzo wczesnym porankiem, zostawiając szybko za sobą katowickie wieże, kamienice, wjechała na płaskie mazowieckie pola, po zaledwie 2,5 godzinach przejechała nad Wisłą w Warszawie, a potem nad Narwią i pomiędzy pagórkami między Mławą i Iławą przesmyczył się do Malborka, gdzie akurat rozpoczynało się oblężenie tamtejszego zamku. Może tym razem coś skórają konkretnego. Maszyny rozbiórkowe oblegały natomiast unikatowy zabytkowy most w Tczewie. Co tutaj się dzieje, dowiemy się na końcu tego odcinka. A póki co przez Gdańsk i Sopot docieramy do Gdyni, naszej bazy. Podróż minęła nam dość szybko i sprawnie. Przyjechaliśmy punktualnie. No dobra, chyba jest 6 minut spóźnienia. Pod koniec niestety było dość zimno, mocno puścili klimatyzację. Dlatego jesteśmy w kurtkach, a tutaj Gdynia zaskakująco nas przywitała ciepłem i słońcem. Ale skoro jesteśmy prawie punktualnie, to mamy do zameldowania sporo czasu. Słyszeliśmy, że gdzieś podają dobre zupy No to niedaleko. idziemy. A jednak możemy się zameldować 2 godziny wcześniej. Nie ma to jak przywitać się z miastem na styku ulicy Morskiej i Śląskiej, przyjeżdżając ze Śląska przed plakatem Pociąg do miasta, cokolwiek to oznacza. Apartament jest w takiej przedwojennej, modernistycznej kamienicy. Jest sporo elementów marynistycznych. Jest też zdjęcie starej Gdyni. O mieście sobie jeszcze oczywiście porozmawiamy. No i najważniejsze, a to będzie też motyw, który się będzie powtarzał podczas całej serii, czyli zawsze szukamy noclegów tuż przy dworcu i faktycznie mamy dosłownie 400 metrów od dworca. Na spacer po mieście mamy jakieś 30% dnia. Najpierw zachodzimy na targowisko znajdujące się w modernistycznej hali targowej i przyległościach. Zaraz, bób za 8 zł za kilogram? Budynek jest imponujący, naprawdę mało jest w Polsce takich, z taką konstrukcją. Może lepiej byśmy go trochę zagospodarowali, ale jutro tutaj jest festiwal kaszubskiej truskawki. Wciąż uważamy, że najlepszy, jaką próbowaliśmy w życiu. Niestety, jutro mamy dzień wyjazdowy, zresztą zobaczycie. No to teraz kilka słów o samej Gdyni. Gdynia to miasto z morza. Słowo wytrych, ale to prawda. I właśnie dzięki temu niesamowitemu geniuszowi z Chorzowa, Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, powstało miasto, którego architektura właśnie w 100. rocznicę urodzin Gdyni została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO, dosłownie 2 dni po naszej wizycie. Gdyński modernizm jest piękny, chyba najpiękniejszy w Europie Środkowej, a wiemy co mówimy, porównywaliśmy kilka. Widzieliśmy Tel Awiw, Kowno czy Hawanę. No ale z zupami to się pomyliliśmy. Najpierw poszliśmy do jednej
zupiarni, ale to nie była ta słynna, a potem dopiero do drugiej. No i tutaj już było pysznie. Gdynia już kiedyś pojawiła się w naszym odcinku. Było to m.in. Muzeum Emigracji, które założone zostało na terenie dawnego dworca morskiego. No i pamiętam, że wtedy dzwoniliśmy do mojego taty, kolejarza, który bardzo dobrze pamięta tory, które dochodziły właśnie do tego portu. No ale nie moglibyśmy być w Gdyni i nie wjechać na Górę Kamienną, jedyną w tej części Polski kolejką terenowo-linową, co zaraz zresztą zrobimy, a potem zejdziemy sobie piechotą w okolicach akademików, tam gdzie kiedyś z kolei Marcin miał praktyki z geomorfologii. Zabudowy Gdyni z tej strony. Mamy ogromne szczęście, bo jest przepiękny widok, przewiało wszystkie chmury, pachnie dzikimi różami i widać Hel. Faktycznie tam dość wyraźnie widać cały zarys mierzei, na którą swoją drogą zmierzamy, ale to jutro. To są właśnie akademiki Akademii Morskiej. Latem jest tutaj hostel, Biały Żagier. To tutaj przemyciłem jeszcze wtedy swoją nie żonę, tylko dziewczynę Anię i dzięki temu razem byliśmy na moich praktykach. Tego tutaj nie było, Muzeum Marynarki chyba. Nie było, natomiast myśmy byli tutaj, znaczy ja z moimi rodzicami rok temu dokładnie i bardzo nam się podobało. Jest część pod dachem i jest część taka skansynowska i jeszcze można zwiedzać też łódź podwodną. Soku. Ale Bardzo jest za fajnie. 15:18, więc nie zdążymy. Warto dodać, że perłą muzeum, oprócz szeregu baterii artyleryjskich, jest ORP Sokół, hucznie usadowiony tutaj całkiem niedawno, bo wiosną 25 roku. Można go zwiedzać, choć bilety są osobno. Do Muzeum Marynarki należy też częściowo czynny w służbie i stojący obok słynnego Daru Pomorza ORP Błyskawica, przycumowany do nabrzeża. Jest najstarszym zachowanym niszczycielem, weteranem II wojny światowej i jedynym bojowym okrętem alianckim, który uczestniczył aktywnie w działaniach przez cały okres wojny. I tak kończymy dzień pierwszy. Architektura i kolej. Gdynia Główna. Jedyna stacja w północnej połowie Polski, od której odchodzą trolejbusy. Może by ktoś coś, szanowni prowadzący, powiedział o stacji, skoro mamy serię kolejową? No dobrze już. Dworzec Gdynia Główna jest dworcem klasy premium. Przyjmuje ponad 13 milionów pasażerów rocznie. Natomiast bryła, którą widzimy, ona paradoksalnie nie jest przedwojenna. Mimo że to modernizm powojenny. Wcześniej tutaj był całkiem też ładny dworzec w stylu takim narodowo-dworkowym, otwarty w 1926 roku, czyli w tym samym roku, w którym Gdynia otrzymała prawa miejskie. Mamy stulecie Gdyni i życzymy jej wszystkiego najlepszego. Naszym zdaniem to jest jedno z największych, o ile nie największe osiągnięcie Polski międzywojennej. Oprócz jeszcze CPK i magistrali węglowej. To naprawdę jest mocna trójka. Dodatkowo w dworcowej poczekalni i hali głównej zachowały się mozaiki z 1957 roku przedstawiające morski krajobraz, niebo z Pegazem na kole PKP czy też stocznie. W sali restauracyjnej malowidła sufitowe przedstawiające symbole konstelacji i znaki zodiaku, a także malowidła ścienne przedstawiające mapy świata. Jest to wciąż bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli znacie drugą taką stację w Polsce, piszcie w komentarzach. A my właśnie czekamy na pociąg szybkiej kolejki miejskiej, czyli SKM-ki. I co ciekawe, jest to pierwsza w Polsce taka linia kolejowa, która trochę działa jak metro. Dość często kursują pociągi co 10-15 minut. No i właśnie wybieramy się do Sopotu.
Jeśli chodzi o dworzec w Sopocie, no to niestety w pewnym sensie go nie ma. Historia stacji jednak sięga roku 1870, kiedy dotarcie pierwszych pociągów z Berlina, Szczecina i Poznania błyskawicznie napędziło turystyczny rozwój tego kurortu i w 25 roku odprawiano tu już ponad 1,5 miliona osób rocznie. Do dziś Sopot dzierży tytuł prestiżowy polskiej marki turystycznej, podobnie jak Poznań, Toruń czy Lublin. Po wojnie długo funkcjonował taki socrealistyczny, niewysoki dworzec. Rolę stacji pełni dzisiaj centrum handlowe. Wśród zachowanych śladów dawnego czarownego Sopotu są jednak na przykład te wiaty peronów, 70 ozdobnych słupów żeliwnych z ażurowymi głowicami. W stylistykę osłony wpisują się drewniano-żeliwne ławki, stalowe balustrady, nawierzchnia peronu z naturalnego kamienia, no i ten rodzynek budynek dawnej bagażowni. W Sopocie wszystkie drogi, nie tylko Monciak, prowadzą do jednego miejsca. Zaraz tam wejdziemy. A ja tylko zwrócę uwagę, że ostatnio jak tu byliśmy rok temu, to w tym miejscu naprawdę jedliśmy przepyszne gofry. Nie są przereklamowane. A teraz słuchajcie, mamy bilet na tramwaj. Tramwaj w Sopocie. O co chodzi? O co chodzi? No to chodźcie z nami. Za kilka minut się szybko wyjaśni. Tym razem spacer po Monciaku dość szybki, po Molo dość szybko. Taki jakby truch, ty bym powiedział, no żeby zdążyć na ten tramwaj właśnie. Słoneczko wyszło. Cieplutko się zrobiło. Ludzie się zaczęli opalać, a nasz tramwaj podpływa do Molo. Aha, to nie tamten, przepraszam, to ten mały, mniejszy, no w każdym razie. Z takiej perspektywy Sopotu to chyba jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Ale i Helu również nie. Ciekawe, czy będziecie zaskoczeni, gdy powiemy, który raz jesteśmy na Helu. No to jesteśmy, przywitały nas szanty. Kilka informacji praktycznych. Bilet w jedną stronę dla 2 osób kosztuje 180 zł, czyli po 90 zł. Trzeba jeszcze kupić bilet na Molo, który jest nieco tańszy podobno dla tych osób, którzy kupili bilety na tramwaj wodny. No nam niestety nie dało się tego zrealizować, nie mieliśmy na tyle czasu, żeby pójść i kombinować w tym temacie. Ale jeszcze gwoli ścisłości z Gdyni też pływają promy na Hel. I jest to nasz drugi raz na Helu, przy czym chyba taki pierwszy świadomy, bo wtedy to właśnie były praktyki z geomorfologii i nie było czasu na zwiedzanie. Wizyta w Muzeum Rybołówstwa to nasz wybór na najbliższe pół godzinki do godzinki, by podowiadywać się też czegoś nowego o Helu, utwierdzić się w przekonaniu, że Półwysep przez pewien czas był archipelagiem, no i zobaczyć miasteczko z góry. Wyobrażaliśmy sobie, że akurat Hel będzie miejscem bez salonów do gry, pstrokacizny, niepolskiej i niemorskiej kuchni. Taki bardzo ceglano-drewniany. No cóż, kilka jego zakamarków faktycznie takie było. Zwłaszcza w najbliższych okolicach muzeum, dawnego kościoła luterańskiego oraz środkowej części uliczki Wiejskiej. Na cały dzień przyda nam się gofer, czy też gofr. Ale jest dietetyczny, tylko z górkami kokosowymi. A Helowi chyba przydałaby się ustawa krajobrazowa. Takie nasze zdanie. Przepraszamy. Dlaczego Hel trafił do naszej trasy kolejowej, skoro to jest typowo morskie miasteczko związane z rybołówstwem, no a z koleją również. Mierzeja jak Mierzeja, bardzo wąska i długa, ale ma też różnicę wysokości terenu. I tam, gdzie, słuchajcie, lokalne wzgórza przekraczały
10 metrów to już było doskonałe strategiczne miejsce, żeby stworzyć stanowisko artyleryjskie. Tutaj są dwa, właśnie duńskie i greckie, tak się nazywają. W latach 30. były to stanowiska ogniowe z amunicją kalibru ponad 100 mm, które miały służyć przeciw desantowi potencjalnemu i faktycznie w pierwszych dniach września atakowały one Kriegsmarine, ale nie za bardzo skutecznie. Te wszystkie szlaki oraz opieką nad tymi obiektami zajmuje się MOW, czyli Muzeum Obrony Wybrzeża, i zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda plaża po drugiej stronie od Helu. Mamy nadzieję, że będzie cicha i spokojna. Przywitamy się, zaślubimy z Bałtykiem, a potem pójdziemy do siedziby tego muzeum, bo tam właśnie jest ten wątek kolejowy, o którym pewnie niektórzy już dobrze wiedzą, o co chodzi. Jeśli z jakichś powodów chcecie uciec od zgiełku miasteczka Hel, które jednak w sezonie ma tyle ludzi, pewnie jak nie jedno średniej wielkości miasto, to na przykład zerknijcie na mapę. Tutaj ten cypel helski jest dość szeroki i w całości pokryty lasem, a wśród tych drzew, najczęściej sosen zapewne, jest sporo pozostałości po rejonie umocnionym. To jest ta zmilitaryzowana twarz Helu. Zarówno chodzi o przedwojenne, jak i powojenne inwestycje. Teraz pójdziemy szlakiem pomarańczowym, który obiecuje nam po 25 minutach dotrzeć do tak zwanej baterii duńskiej i to akurat jest czas przedwojenny. Takie wybrzeże Bałtyku to jest coś, prawda? Pół godzinki i totalna cisza, aż nawet dźwięk kroków tłumi się w tym mchu i wśród tych porostów. Szumienie morza jest tylko takie delikatne zza wydm, zaraz powinno być nieco większe. Zimne? Pewnie, że zimne. A przed nami prawie 3 tygodnie podróży jeszcze, więc lepiej się nie przeziębić. Plaża prawie pusta, a jest piękna pogoda, środek wakacji i weekend. Niech punktem orientacyjnym dla Was będzie taka rozłożysta, składająca się z wielu odgałęzień sosna. A to trzeba mieć szczęście, prawda? Albo robić kolejową serię o Polsce, żeby tak pięknie nad takim wiaduktem, mało kto też o nim wie, przejechał nam idealnie pociąg, jak jedziemy zielonym szlakiem w kierunku miejsca, z którego teraz z kolei przed chwileczką usłyszeliście inny sygnał innego pociągu. A jaki to pociąg? No dużo mniejszy. Zielonym szlakiem docieramy do tego miejsca, na szczęście nie tymi okopami. Jesteśmy w Muzeum Obrony Wybrzeża i jak widać jest to muzeum na wolnym powietrzu, właściwie taki skansen. Jest to gratka dla miłośników militariów, nie tylko związanych z morzem, ale naszym głównym celem jest to, aby wsiąść do pociągu i to wcale nie byle jakiego, bo do kolejki wąskotorowej, która jest unikatem, jeśli chodzi o tą część Polski. Zauważyliśmy, że jest bardzo dużo czeskich turystów, nawet napisy czasami są po czesku, a bilety wyglądają tak. Trzeba je zachować, mieć ze sobą. Kosztuje dla jednej osoby 25 zł. Bunkier znajdujący się za Anią jest całkiem spory. Pomieścił dużą część eksponatów Muzeum Obrony Wybrzeża. Ale już za 15 minut odjeżdża nasz pociąg. Nie byle jaki pociąg właśnie, no bo jest to najprawdopodobniej najkrótszy odcinek kolei wąskotorowej w Polsce. Ale przejażdżka składa się z 2 odcinków. Ten drugi jest dużo dłuższy. Córka kolejarza i wnuk oraz prawnuk kolejarza to właśnie drugie oblicze wędrownych motyli. Tylko nie ruszaj czasami. Właśnie ruszamy, wsiadaj. Wystarczy zdjęcie wyślę twojemu tacie. Jest i wagonik górniczy. Można sobie połączyć Śląsk z Helem. Historia tajnej kolei wąskotorowej na Helu o prześwicie 600 mm dzieli się na 2 główne etapy. Najpierw w latach 30. zbudowali je Polacy, by dowozić ciężką amunicję oraz materiały do schronów rejonu umocnionego. Następnie w czasie wojny sieć została mocno rozbudowana przez Niemców. Po wojnie przejęło znowu wszystko polskie wojsko, bo w tym piaszczystym terenie tylko pociągi dawały radę przetransportować gigantyczne tonowe pociski do działu.
W latach świetności kolej ta tutaj na Półwyspie Helskim liczyła sobie kilkadziesiąt kilometrów działających torowisk, to znaczy działających, uczęszczanych bym tak powiedział, ponieważ cel był też militarny używania tych kolejek, to lokomotywy były opalane mazutem, co jeszcze dodatkowo wzmagało kamuflaż i nierzucanie się w oczy. No i wracamy wsiąść do pociągu normalnego, a jednocześnie no nie tak wcale całkiem normalnego, bo nie ma drugiego takiego w Polsce. Normalna torowa kolej helska, doprowadzona na sam koniec Mierzei, została w 1922 roku. Stała się oknem na świat tej małej, kameralnej rybackiej osady i zapoczątkowała jej błyskawiczny rozwój jako letniska. W kilku miejscach tor styka się praktycznie z morzem i plażą, a jak dobrze się przyjrzymy w środku wagonów, prześwitą między drzewami, to w 2 przypadkach zobaczymy być może morze po prawej i po lewej stronie od wagonów. Przeżycie bardzo ciekawe. Aby turystyczne składy jadące w przeciwnych kierunkach mogły się wymijać bez kolizji, muszą korzystać ze specjalnych mijanek zlokalizowanych na stacjach we Władysławowie, Jastarni czy Kuźnicy. Tworzy to taki unikalny, niespieszny, wakacyjny klimat oczekiwania. Kiedyś podobny pociąg przy plaży kursował z Elbląga do Tolkmicka. No właśnie, no ale to kiedyś. Wyszliśmy z pociągu na stacji Kuźnica, przede wszystkim po to, żeby Wam pokazać stację, która jest położona najbliżej wybrzeża, najbliżej plaży, tak by można powiedzieć, w całej Polsce, ale nie tylko po to, bo też planujemy tutaj coś zjeść. Podobno woda po południowej stronie półwyspu z uwagi na płytkość Zatoki Puckiej różni się bardzo temperaturą od tej północnej. A co my tutaj mamy na tym kuźnicowym stole? Jesteśmy w miejscu, w restauracji z pięknym widokiem, bardzo specyficznie położone jest to miejsce, z widokiem na prawie całą Zatokę Pucką, ale my nie na widoki teraz patrzymy, tylko na nasze talerze i na stół. A co tutaj mamy? Zaczynamy od bułki, właściwie bagietki, tak było przynajmniej napisane w menu, z Matiasem. Ona ma też takie ciekawe dodatki w środku, między innymi ogórek, pewnie małosolny. Tutaj mamy glony, już je spróbowałam, są bardzo mocno przyprawione, a właściwie dosmaczone olejem sezamowym. Ja mam zupę, niestety nie jest to zupa rybna, bo takiej nie było w menu, jest to zupa z owocami morza, a Marcin ma taką piękną makrelę w całości smażoną czy też pieczoną. Najedzeni to do domu. Trasa dalej prowadzi przez Władysławowo, gdzie zawija na południe i kieruje się w stronę Pucka. Gdy siedzimy po lewej stronie, cały czas możemy oglądać zatokę, a najbliżej w miejscu zwanym Kaczywinkiel. My dokładnie rozumiemy to słowo na śląsku, bo znaczy to samo, co po kaszubsku. Natomiast między stacjami Mrzezino a Rekowo, to właśnie ten fragment, linia przybiera charakter quasi-górskiej, a to dlatego, że spadek jest w ciągu zaledwie 3 minut przejazdu 45-50 metrów. To jest bardzo dużo, ale dlaczego tak się dzieje? Bo to jest kępa polodowcowa zwana Pucką. Tak kończymy słoneczną część dnia, mijając Redę i wjeżdżając przez Chylonie do Gdyni. Słońce zresztą też pięknie chyliło się do snu. Stąd te kolory piękne i światło. Dziś dzień z Gdańskiem w programie. Oto bilet tam i powrót dla 2 osób. Ostatnią stacją SKM-ki, co ciekawe, jest Gdańsk-Śródmieście, a my zatrzymaliśmy się na innej stacji. W tle ciekawy widok z żurawiami, natomiast taka refleksja. Chyba dawno nie jeździliśmy tutaj pociągami, bo wydawało nam się, że to są dużo szybsze połączenia. Zarówno wczoraj z Helu do Gdyni, a to trochę jednak się jechało.
Nawet bym powiedział, że tyle, ile u nas z Katowic w Beskidy. I dzisiaj z Gdyni do centrum Gdańska też bliżej godzinki niż na przykład pół godziny. Jesteśmy w Gdańsku, na stacji Gdańsk Główny. Ja znajduję się przed jednym z najpiękniejszych budynków, budowli dworcowych w całej Polsce. Zobaczcie, jaka to jest piękna bryła, wybudowany w stylu neorenesansu gdańskiego, oddany do użytku w 1900 roku. I taka ciekawostka, pewien japoński biznesmen tak zachwycił się tą architekturą tego budynku, że postanowił coś podobnego zafundować, zbudować w swoim kraju. No i rzeczywiście bliźniacza bryła budynku tego dworca znajduje się w japońskim mieście Imari. Całkiem niedawno budynek ten dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych przeszedł gruntowną rewitalizację za miliony euro i dzięki temu na przykład możemy podziwiać herby pomorskich miast. Wszystko tu pasuje. Również stolarka, zdobień kas, a nawet gabloty z rozkładami. Ten bajkowy budynek w większości rankingów dworców jest wybierany na miejsce pierwsze, drugie lub trzecie. A jakie jest wasze zdanie? Oto przepiękna wieża kościoła świętej Katarzyny, do której miał nawiązywać budynek dworca. Nasze kroki wiodą jednak do innej świątyni Gdańska, o której niedawno pośrednio wspominaliśmy przy okazji filmu z Lubeki. Ilekroć człowiek jest w Gdańsku, zawsze musi zajrzeć do tego budynku, najlepiej przebywać w nim w środku, ponieważ Kościół Mariacki jest największą na świecie budowlą w swojej kategorii, a ta kategoria to oczywiście świątynie ceglane. Natomiast co ciekawe, już w tym odcinku zobaczyliście też inną, największą na świecie ceglaną budowlę, tylko w innej kategorii. Na samym początku, kto był uważny? Chodzi oczywiście o Zamek Krzyżacki w Malborku. Paradoksalnie to ci sami Krzyżacy, którzy wznieśli Bazylikę Gdańską, zakazali budowy przy niej wyższych wież. Choć i z tej obecnej widok jest podobno imponujący. No dziś tego nie sprawdzimy, bo jest masa ludzi. Codziennie tuż przed 12 jeden z najstarszych zegarów astronomicznych w Europie, ulokowany w lewej nawie, uruchamia swój niezwykły spektakl. Szczególnie bawiło nas obserwowanie autentycznie zafascynowanych turystów z Włoch i Hiszpanii. Czy Gdańsk jest najpiękniejszym miastem Polski? No cóż, znowu jak z dworcem. No niekoniecznie na 100% zasługuje na złoto, ale chyba nikt poważny nie umieści go poza podium. Jest po prostu wyjątkowy, inny, rzuca na kolana i zawraca w głowie. Na zupełnie inny sposób niż Gdynia oczywiście. Gdynia również. No ale Gdańsk też. Jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że mamy ten Gdańsk dla siebie i szanujmy go takim, jaki jest. Tak się składa, że odwiedziliśmy Gdańsk w jedną z niedziel będących częścią Jarmarku Świętego Dominika, jednej z największych i najstarszych tego typu imprez w Europie Środkowej i jednej z tych, które prawdziwie przypominają znane nam z Włoch takie sagry i festy miejskie, rękodzieło, sztuka, kulinaria, ubrania. Zwłaszcza jak widzimy te historyczne pochody. To nam się kojarzy z Włochami pięknie. O kościołach gdyńskich można by było nagrać właściwie cały odcinek, ale jest taki jeden, w którym jeszcze do tej pory, mimo kilku, a może nawet kilkunastu odwiedzin w Gdańsku, nie odwiedziliśmy. I to jest właśnie ten. Mowa o tym przepięknym kościele średniowiecznym, który został przekształcony w miejsce wydarzeń kulturalnych. Jest to Centrum Świętego Jana, które w zeszłym roku, w 2025, otrzymało certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, ale my przyszliśmy tutaj jeszcze z jednego powodu. Dla dźwięków, owszem, zwłaszcza tych odnowionych niedawno organów. W niedzielę do posłuchania o 14 i 15, w inne dni godzinę wcześniej. Zupełnie inna gra ma miejsce w tym obiekcie, gdzieś w okolicach południowych murów.
W miejscu wielkiej synagogi wzniesiono teatr szekspirowski, tym razem z dużo ciemniejszej cegły. Gdzieś z jego okolic planujemy złapać tramwaj, ale z powodu remontów musimy podejść nieco dalej. Przejść obok przepięknej bramy wyżynnej, gdzie znajdował się kiedyś stary gdański dworzec. Opuszczamy gdańskie Stare Miasto. Spokojnie, wiem, że Gdańsk nie ma Starego Miasta. Zresztą ostatnio w filmie nam bardzo to wyjaśniliście. I na znakach też jest Główne Miasto. Opuszczamy serce Gdańska i jedziemy nad morze, bo wbrew obiegowej opinii, może nie tak jak w Szczecinie, ale centrum Gdańska jest trochę oddalone od morza i nad morze, słuchajcie, pojedziemy również torami, tylko że tramwajowymi. Szczęście nam sprzyja nawet w tramwaju, skoro mamy z niego takie widoki. Uważny miłośnik komunikacji publicznej na pewno to doceni. Widzicie to? No i dojechaliśmy tramwajem nad morze, dzielnica Brzeźno. Jest też dawny dom zdrojowy. Ciekawe, czy można mówić o Gdańsku jako o uzdrowisku, skoro ma taki fragment uzdrowiskowy, tak pół żartem, pół serio. A teraz fakty. Zaledwie 250 metrów dzieli linię tramwajową od plaży. Mamy też drugą dzielnicę w Gdańsku z inną pętlą tramwajową, też blisko morza, Jelitkowo, ale tam obliczyłem, że jest 600 metrów do morza. Postaramy się wykorzystać ten motyw i pomiędzy tymi dwoma pętlami tramwajowymi nadmorskimi przejść sobie wzdłuż wybrzeża. Gdzież można w Polsce tak absolutnie fantastyczny, rekordowy spacer zrobić? Tylko tutaj. To teraz tramwajem wrócimy do Oliwy. Zgadzasz się? Oliwa sprawiedliwa. A tak naprawdę to wróciliśmy z Wrzeszcza. Gdynia Główna, Elbląg. Składami Impuls 2, bardzo nowoczesne, czyściutkie. Na tyle czyściutkie, że można śmiało nagrywać przez szybę i tak jakby nie było szyby, a tam stoi z kolei PESA, też nowa część floty województwa pomorskiego, która jest imponująca. Naprawdę jak się przyjrzymy, to jest bardzo dużo pociągów, a nas podwójnie cieszy, że ten zakup kosztował 250 milionów, no i pociągi pochodzą z Nowego Sącza. Teraz zmienimy stronę wagonu, by pokazać Wam Żuławy Wiślane. I cyk znowu zmienimy, bo wstyd byłoby pominąć Zajączkowo-Tczewskie. Dawna wielka stacja rozrządowa i towarowa, dziś to stacja manewrowa, ale to też oznacza, że jesteśmy już na Kociewiu. Gdyby zabrakło tego miasta w odcinku kolejowym o Pomorzu, mogłoby być bardzo nieciekawie z nami, więc jesteśmy w Tczewie przed lokomotywą, która znajduje się przed dworcem tczewskim. Taka zebra to na cześć zespołu Republika i Grzegorza Ciechowskiego, który był tczewianinem. A można powiedzieć, że Tczew przez wiele lat był taką małą republiką kolejową. W Tczewie witamy się z Martą, pasjonatką miasta i kolei, która również oprowadza wycieczki z kolejarskimi motywami i również jest córką kolejarza. W dalszym ciągu w Tczewie zachowało się dużo pamiątek związanych z koleją. Między innymi jest to most, jeden z wówczas najwspanialszych mostów na świecie. Mowa o XIX stuleciu. Dzisiaj ten most może nie wygląda tak okazale, ale jest taką pamiątką tego, że 12 października 1857 roku przejechał po tym moście pierwszy pociąg. Chociaż kolej do naszego miasta dotarła już szybciej, bo dotarła 5 lat wcześniej i była to trasa na Bydgoszcz i właśnie z tego kierunku przybył do nas pierwszy pociąg. Co ciekawe, ten most wówczas kolejowo-drogowy bardzo szybko się okazało, że jest niewystarczający na potrzeby kolei. Kolej bardzo szybko się rozrastała. To też nie minęło nawet 30 lat, a w jego bliskim sąsiedztwie powstał kolejny most. Był to tak naprawdę most, który łączył trochę zachód z wschodem. Był oddany dla użytku linii z Królewca do Berlina, ale podróżował także, kursował po tym moście Nord Express, czyli połączenie między Paryżem a Królewcem. I to z dzisiejszej perspektywy może się wydawać dziwne, ale mogliśmy sobie wsiąść na dworcu w Tczewie i podróżować do Paryża, więc to bardzo No to rzeczywiście ciekawa wyjątkowa rzecz. sprawa. Prace trwają, rekonstrukcja tego mostu, więc jaka przyszłość czeka ten most? Czy coś wiadomo na ten temat?
Liczymy, że te prace jakby będą postępowały. Cały czas oczywiście te prace rozwijają się w głównej mierze o środki finansowe. Liczymy, że będą te prace jakby postępowały i że to przęsło, które teraz widzimy pośrodku nurtu rzeki Wisła, że zostanie ono dość szybko zdemontowane tak, żeby dalsze Mamy prace teraz ruszyły. zrekonstruowane 4 wieżyczki, tak? A Tak, powinno te być ich? wieżyczki, one się jakby zachowały po II wojnie światowej. Te 3 przęsła, te 3 kratownice, takie najbardziej zakratowane, to jest najstarsza, najbardziej historyczna część mostu. Warto dodać, że kamień węgielny pod most wkopano dokładnie w tym samym dniu, w którym rozmawialiśmy z Martą, ale 175 lat wcześniej. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że dotrwaliście do końca. Jeśli były jakieś pomyłki kolejowe, przepraszamy. Na pewno się poprawimy. Życzcie nam samych zielonych. Słońce i większa temperatura się szykuje. Następny odcinek już z Mazowsza. Zapraszamy. Co dobre było, nie? Całkiem smaczne. Całkiem smaczne, dużo lepsze niż opinie.